Witajcie kochani, jak wiecie znajdujemy się w hotelu Peak Albatros Palace w Sharm el Sheikh i dzisiaj postanowiliśmy wybrać się na zwiedzanie miasta. Znaleźliśmy tutaj biuro, które organizuje takie wycieczki i właśnie czekamy na naszego kierowcę. Koszt takiej wycieczki to $15 za osobę, także zapraszamy do oglądania. Właśnie przyjechał po nas bardzo punktualnie tutaj kierowca, takim busikiem. Skakujemy i ruszamy. Dotarliśmy na miejsce z naszym kierowcą. Tutaj już na miejscu w centrum czekał na nas nasz przewodnik, który mówi oczywiście w języku polskim. Teraz naszą wycieczkę zaczynamy od zwiedzenia meczetu, więc w jego stronę właśnie się kierujemy. Zanim pójdziemy dalej, mamy małe spotkanie informacyjne z naszym przewodnikiem, który mówi nam, co na nas dziś czeka i jakie miejsca odwiedzimy tego wieczoru. I dalej po meczecie mamy wolny czas na zakupy. Ogólnie mamy tutaj około godzina 15 minut na zwiedzanie meczet i jeszcze na zakupy. Dobra? Wszystkie sklepy tutaj jest najtańsze. Nie ma cena, jak nie ma cena, tak na wszystkie produkty trzeba targować. A jak jest cena, to nie? Jak jest cena, no wiadomo, że nie. Kupić i tyle. Żeby wejść do środka, kobiety muszą się ubrać i stroje są tutaj za darmo do wypożyczenia, więc teraz idziemy się przebrać, a później wchodzimy do środka. Jak sami widzicie, ja już jestem przygotowana, teraz czekamy na resztę osób, które też muszą się przebrać, bo jest kolejka niestety i zaraz będziemy wchodzić. My mamy obowiązek bycia w takim stroju, jedynie dzieci, dziewczynki mogą mieć kaptury na głowie i nie muszą tego zakładać. Oczywiście musimy zaznaczyć, że trzeba tutaj także zdjąć swoje obuwie i wchodzimy na bosaka. Zostawiamy je tutaj na półeczkach i wtedy idziemy. Podczas wizyty w meczecie nasz przewodnik opowiada nam o historii tego miejsca, tradycjach oraz zasadach panujących w środku. Dzięki temu możemy dowiedzieć się wielu ciekawostek oraz informacji. 4:30 jest pierwsza modlitwa i jak mówiłem, 5-10 minut i tyle. I już koniec modlitwy. Ale mamy czas od 4:30 do 11:30, to kolejna modlitwa, żeby modlić się. Nie zdążymy do meczetu, to możemy modlić w domu, praca, gdzieś indziej, gdzie jesteśmy. Okay? Jak jest druga modlitwa, to już czas do meczetu. Ale do meczetu idzie najbardziej mężczyzna. Kobiety lepsze w domu. Meczet Al-Sahaba to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych meczetów w Sharm el Sheikh, zarówno dla wiernych, jak i dla turystów. Jest on nowoczesny, otwarty w 2017 roku, ale jest zaprojektowany w klasycznym stylu i może pomieścić około 3000 osób. Wnętrza zdobią arabeski i dekoracje inspirowane tradycyjną sztuką islamską. Wejście do meczetu jest bezpłatne, a turyści są tu mile widziani. Tak jak w większości meczetów, tu również obowiązuje podział przestrzeni modlitewnej na część dla mężczyzn i dla kobiet. Główna sala modlitewna przeznaczona jest dla mężczyzn, natomiast dla kobiet wydzielona jest osobna część oddzielona drzwiami. Jak już zauważyliście, kobiety muszą mieć zakryte ramiona i nogi oraz włosy. Meczet zwiedzony, teraz idziemy oddać stroje i ruszamy dalej. Po zwiedzeniu meczetu mamy teraz 40 minut czasu wolnego. Możemy sobie tutaj pospacerować, zrobić zakupy i za 40 minut spotykamy się tutaj pod meczetem i będziemy jechać dalej. Old Market w Sharm el Sheikh to historyczna część miasta, nazywana potocznie Stary Bazar. Jest to idealne miejsce, aby poczuć autentyczną atmosferę miasta. Znajdziemy tu liczne małe knajpki oraz kawiarnie serwujące egipskie przekąski, świeże soki oraz różne herbaty. Kupimy tu pamiątki, wyroby rzemieślnicze, przyprawy, tkaniny, biżuterię, perfumy i lokalne rękodzieło. Old Market charakteryzują wąskie uliczki, kolorowe stragany i mnóstwo świateł. Najlepiej odwiedzić to miejsce późnym popołudniem albo wieczorem, wtedy najbardziej tętni życiem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wstąpiliśmy do sklepu z przyprawami. Kupiliśmy sobie herbaty, cynamon i czekoladki. Za te słodycze zapłaciliśmy $20 i za ten cały komplet w ogóle, co mam tutaj w torbie.
I do tego jeszcze dostaliśmy po kawałku baklawy gratis. Oczywiście pan stwierdził, że jestem sknerą, ponieważ bardzo się z nim targowałam. No cóż, chyba miał troszeczkę racji, ale nie można przepłacać. A teraz idziemy dalej. Po zakupach przyjechaliśmy teraz busem, całą ekipą tutaj do tej słynnej kawiarni i teraz będziemy wchodzić do środka. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Ogólnie mamy tutaj godzinkę, ale właśnie nasz przewodnik się dowie, czy w ogóle jest szansa, żeby zarezerwować stolik. I okaże się, czy będziemy mogli tylko sobie tutaj porobić zdjęcia i pospacerować, czy będziemy mieli okazję tutaj też posiedzieć. Tuż po wejściu znajduje się duża przestrzeń, gdzie mogą przebywać rodziny z dziećmi. Natomiast do kawiarni ich wejście nie jest możliwe. Trzeba także pamiętać, że aby kobiety mogły wejść do środka, muszą być w towarzystwie mężczyzn. Ich wejście samodzielnie również nie jest możliwe. Podczas naszego pobytu naszemu przewodnikowi udało się zarezerwować stolik dla naszej grupy, dzięki czemu mogliśmy wejść na inne poziomy kawiarni. Ze względu na to, że jest to bardzo popularne miejsce wśród turystów, warto takie rezerwacje dokonywać wcześniej. Tak, jesteśmy już sobie tutaj w Skale, siedzimy. To jest jedyne miejsce, jakie udało się znaleźć dla tak licznej grupy. Teraz mamy czas tutaj dla siebie. Mamy około pół godzinki tutaj, później będziemy musieli się już zawijać dalej. Ale mamy czas, żeby tutaj sobie pospacerować, zrobić zdjęcia, więc teraz na pewno przejdziemy się po innych poziomach tej kawiarni. Farsza to kawiarnia położona na wzgórzu przy samym brzegu Morza Czerwonego. Z tarasu można podziwiać panoramę miasta, okoliczne wzgórza oraz zatokę. Miejsce to charakteryzuje mieszanka orientalnego boho i luksusowej kawiarni. Wnętrza ozdobione są kolorowymi lampionami, niskimi stolikami i poduchami, które zachęcają do odpoczynku. Jest to idealny punkt widokowy. Najlepiej przyjechać tu przed zachodem słońca, żeby uchwycić panoramę dnia i nocne światła. Możemy zjeść tu pizzę, egipskie przekąski, napić się drinka, lokalnego piwa lub świeżego soku albo koktajlu owocowego. Dodatkowo w wyznaczonych tarasach możemy także zapalić sziszę. Farsza to miejsce, które powinno się odwiedzić, ale przy większych grupach lub w weekend warto pamiętać o wcześniejszej rezerwacji. Nasz czas w kawiarni właśnie dobiegł końca, teraz już wychodzimy i kolejnym etapem naszej wycieczki jest pokaz fontan, więc teraz wskakujemy do busa i jedziemy dalej. Bezpośrednio z kawiarni przyjechaliśmy teraz na Soho Square i idziemy zwiedzać. Soho to jedna z najbardziej nowoczesnych i rozrywkowych części Sharm el-Sheikh. Ma zupełnie inny klimat niż Old Market. Przed wejściem na Soho czeka na nas mała kontrola bezpieczeństwa. Mamy teraz około 35 minut tutaj na spacer, na robienie zdjęć i w ogóle na zwiedzanie tego miejsca. Oczywiście nie brakuje tutaj sklepów z różnymi rzeczami, naprawdę jest tego mnóstwo tutaj. Soho to nowoczesne, eleganckie centrum rozrywki stworzone głównie z myślą o turystach. Najlepiej przyjechać tu późnym popołudniem lub wieczorem, gdy miejsce to zmienia się w rozświetloną promenadę pełną muzyki, atrakcji i turystów.
Architektura jest tu nowoczesna z elementami śródziemnomorskimi, a główny deptak to otwarty plac bez ruchu samochodowego. Soho to skupisko restauracji, kawiarni i barów. Znajdziemy tu nie tylko regionalną kuchnię, ale także międzynarodową. Wzdłuż promenady zlokalizowane są sklepy z pamiątkami oraz butiki. Atrakcją tego miejsca jest ice bar, kręgielnia, a także lodowisko. Mimo to większość turystów wieczorną porą przyciąga tu pokaz tańczących fontan, które zmieniają kolory w rytm muzyki. Woda podświetlana jest m.in. na niebiesko, różowo i fioletowo, a pokazy odbywają się cyklicznie. Wejście na Soho jest bezpłatne, ale ceny zarówno w restauracjach, jak i sklepach są wyższe niż na Old Market. Jest to idealne miejsce na wieczorny spacer. My na tym kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. Teraz już kierujemy się do busa i będziemy wracać do hotelu. Osobiście uważamy, że była to bardzo fajna wycieczka i bardzo miło spędzony czas. Naprawdę przewodnik był fantastyczny i w ogóle wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Także my teraz uciekamy do hotelu, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!